Słońce jest rodzajem talizmanu, który ma chronić miasto przed destrukcją wulkanu. Powstał ze skały lawy i dekoruje go też egipski obelisk. Prawdopodobnie jest to główny symbol współczesnej Katanii zaraz po samej Etnie. Katania jest najpopularniejszym miejscem dla wszystkich chętnych eksploracji wulkanu Etny. Ja jednak nie przyjechałem z takim zamiarem. Głównie dlatego, że odwiedziłem Katanię w okresie zimowym, gdzie warunki na Etnie są mniej przyjazne i nie ma możliwości podejścia do krateru. Dlatego uznałem, że odłożę sobie tę wyprawę na okres wiosenny. Przeszedłem się teraz trochę ulicami Katanii i powiem szczerze, że mam takie mieszane trochę uczucia, ponieważ będąc w Palermo ostatnich kilka dni, odniosłem wrażenie, że Palermo takie jest miasto naprawdę klimatyczne, aczkolwiek nie każdemu może się podobać. Natomiast Katania, z tego co zobaczyłem, to jest takie miasto bardziej współczesne. I ciężko tutaj w sumie o zabytki w porównaniu do tego, co można zobaczyć w Palermo, nie? Przynajmniej na jeden dzień, który tutaj dopiero jestem i zdążyłem zobaczyć, ale z mego wniosku, czy z tego co ja sądzę, to Katania jest miejscem głównie wypadowym do zwiedzania Etny, czyli wulkanu, do trekkingu, czy zwiedzania pobliskich regionów jak Syracuse lub też Dolinę Świątyń, która jest też w niedalekiej odległości od Katanii, bo sama Katania jest, nie wiem, musicie sami przyjechać i ocenić, porównać, czy będziecie mieli podobne zdanie do mnie, jeżeli chodzi o porównanie dwóch miast, Palermo i Katanii. Nie wiem, takie są moje odczucia. Na pewno fajnie zobaczyć, bo każde nowe miasto to jest zawsze dobre doświadczenie, żeby obejrzeć, nie? Ja zostaję 5 dni w Katanii, czy trochę nawet jak się tak później zastanowiłem, to sporo, nie? Tak, bo tutaj szczególnie, że tu nie ma nic robić zbytnio, ale postaram się właśnie skorzystać z tych atrakcji, które są wokół Katanii, czyli Syracuse i może Cincinnati jeszcze, czyli 2 miasta, które mają swoje bliźniacze nazwy w Stanach Zjednoczonych, nie? Jakby nie było. A teraz znajduję się na stary klasztor, który teraz obecnie jest uniwersytetem, z tego co zobaczyłem. Także i nic, idę zwiedzać dalej. Jestem w jednym z najstarszych miast świata. Europy to zdecydowanie, czyli miasto Syracuse, czy po włosku Syrakuza. Miasto ma ponad 2700 lat, czyli to naprawdę sporo, i w sumie jest dalej istniejącym miastem, nie? Także zapraszam do zwiedzania. Wierzcie czy nie, ale według historyków to niewielkie obecnie miasto było antyczną potęgą regionu śródziemnomorskiego. Według kronikarzy rzymskich, takich jak Marcus Tullius, było to najpiękniejsze greckie miasto i najważniejsze w regionie Wielkiej Grecji. Syrakuzy to również miejsce urodzin antycznego matematyka i inżyniera Archimedesa. Stąd też pochodzi nazwa miasta i słynnego prywatnego uniwersytetu w Ameryce, w USA. Oczywiście niecała część miasta ma ponad 1000 lat.
Także większość architektury jest bardziej współczesna, ale mimo to jest to, jakby nie było, najstarsze, jedno z najstarszych miast Europy. Z pewnością pobyt tutaj w Syracuse będzie pewnie Was kosztował odrobinie więcej niż w Katanii. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie sprawdzałem dokładnie wszystkich cen, bo nawet nie wiedziałem, że tutaj się można zatrzymać, szczerze powiedziawszy. Nie wiedziałem za wiele o tym mieście, tak powiem. Ale jeżeli będziecie się wybierać, no to myślę, że nie warto oszczędzać na wakacjach i lepiej chyba właśnie zatrzymać się tutaj w tym mieście lub gdzieś bardzo blisko tego, niżej w samej Katanii, bo sama Katania no, naprawdę nie ma za wiele do zaoferowania. Jakbym powiedział, że jest to chyba najmniej ciekawe miasto, jakie odwiedziłem w życiu, to daleko bym nie był od tej teorii. No ale głównie jest to miasto, żeby się wspinać na Etnę. Takie ja mam zdanie po ostatnich paru dniach spędzenia w Katanii. Dobra, zabieram się zwiedzać dalej Syracuse, które robi na mnie naprawdę dobre wrażenie. Myślę, że nasz czas podsumować mój wyjazd tutaj do Włoch, 10-dniowy wyjazd do Włoch. Z Bolonii jestem bardzo zadowolony, z Palermo również, z Katanii no to jest bardzo specyficzne miasto. Jeżeli tutaj nie przyjeżdżacie tylko i wyłącznie, żeby wspinać się na Etnę, to miasto może Was naprawdę rozczarować. Obok samej Katanii, jak już wspominałem, jest też fajnych, dużo ciekawych rzeczy, jak miasto Syracuse, które jest warte odwiedzenia. Ale sama Katania, no nie oczekujcie za wiele od tego miasta, to chyba będziecie mniej zawiedzeni, że tak powiem, bo z wieloma ludźmi jak rozmawiam, pytam się ich wrażenia, no to mówią, że jest, no nie robi efektu, poza tym, że trzeba się przedzierać pomiędzy stertami śmieci na ulicach i źle zaparkowanymi samochodami, nie? Także no, to takie są uroki tego miasta. Bardzo możliwe, że tutaj, jeżeli tutaj się mieszka, to jest trochę to inaczej dla ludzi mieszkających w tym mieście, bo w porównaniu do Palermo jest to takie miasto bardziej współczesne i chyba takie bardziej lepsze, czy bardziej dostosowane do normalnej egzystencji współczesnej, nie? Bo Palermo jest trochę bardzo klimatowe miasto, ale jest, jakby tak powiedzieć, no nie wiem, chyba jakbym miał wybierać pomiędzy samym mieszkaniu, nie? Czyli samym mieszkaniem pomiędzy Palermo a Katanią, no to byłoby trudno wybrać, bo Palermo ma fajne uroki, takie jak wzgórza, które są wokół Palermo. Naprawdę ciekawe, ale dzielnice, które tam widziałem na obrzeżach, no to takie są już mniej ciekawe. A tutaj w Katanii, jeżeli się wybije człowiek spoza centrum,
no to te dzielnice mieszkalne są takie bardziej trochę już współczesne, nie? Aczkolwiek też odstające od tego, co mamy w Polsce przykładowo, do naszych dzielnic, które są i zalesione i w miarę jakoś tam wszystko to ma jakiś ład, nie? Tutaj to ma taki ład bardziej już typowo śródziemnomorski. W złym tego słowa znaczeniu oczywiście, nie? Także jak nie oglądaliście mojego vloga z Palermo, to zapraszam. Tutaj będzie vlog z Palermo, a z Bolonii tutaj, gdzieś tutaj, o proszę. Także zapraszam do oglądania, no i do subskrypcji, jeżeli macie taką ochotę. Pozdrawiam.